Witajcie. Nie mam dzisiaj za dużo do dodania. Jestem po wykładzie z baz danych. Nadal uczę się tego Pythona, o którym wspomniałem ostatnim razem. Na razie nie robiłem jeszcze ćwiczeń z baz danych, ale mam dalszą część kodu, który ostatnim razem nie pokazywałem, więc pokażę Wam teraz trochę tego, co pisałem wcześniej. Już momencik, ciach. Zmniejszę się, żebyście mogli zobaczyć. Tak, w tym kodzie tutaj pisałem, jak można wejść na jakąś przejażdżkę w parku rozrywki. No i tutaj witamy customera naszego, jakiegoś dzieciaka. I ten użytkownik, ktoś, kto chce się przejechać na tej przejażdżce, musi najpierw wstawić wysokość swoją. Jeżeli ma wyższą od 160, może się przejechać, to jest ten warunek od razu. A w innym przypadku, gdy jest pomiędzy 160 a 120, pytamy go dodatkowo jeszcze, czy jest z dorosłym. Jeżeli jest z dorosłym, jeżeli odpowie yes, to może się przejechać z tym dorosłym. W każdym innym przypadku, czyli jeżeli jest poniżej 120 lub jest bez dorosłego, mając te widełki, nie może się przejechać. No i oczywiście tutaj też musimy zakończyć tę pierwotną wersję, że też nie może się przejechać, jeżeli od razu tutaj wstawi ten wiek poniżej 120. To było pierwsze podejście do tego kodu. Zostawiłem to na dzisiejszy dzień, a nie omawialiśmy tego poprzednim razem, ponieważ tutaj mam więcej tych wersji tego programu. Jak widzicie, udało mi się zmniejszyć ilość linijek do 6 i najpierw pytam się o wysokość, potem pytam się, czy jest z dorosłym. Postanowiłem zapytać o te dwie rzeczy jednocześnie, chociaż w sumie z takiego punktu widzenia życiowego to nie za bardzo ma sens, ale nieważne. I zrobiłem tutaj warunek taki jakby podwójny, że albo jest z dorosłym i jest w przedziale od 120 do 160 cm, albo po prostu jest powyżej 160 cm, no i wtedy może się przejechać, w przeciwnym wypadku nie może. No i ostatni kod. Znów pytam o obydwie rzeczy. Tutaj niestety ten kod chyba jest dłuższy linijkowo od poprzedniego, ale wydaje mi się, że trochę mniej pisania. A w tym kodzie zwróćcie uwagę, że przyporządkowałem ten warunek, o którym mowa tutaj w tym ifie, do zmiennej can write, czyli zamiast w if pytać się, zakładać jakieś warunki, to najzwykle w świecie przyporządkowuje ten wynik tego pytania się do zmiennej i porównuje tę zmienną z true, czyli jeżeli może jechać, w sensie jest true, no to wtedy może jechać. Tutaj trochę uprościłem też te wyniki, które mu pozwalają przejechać się tym rajdem, bo chyba jak to się mówi, w poleceniu było napisane, że ma być true i false, a nie tak jak poprzednik tutaj, że tam coś więcej dopisywałem. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o programowanie. Dodatkowo chciałem Wam również pokazać pewną istotną dla mnie informację. Popatrzcie tutaj, to jest ilość subskrybentów, która w tym momencie mnie subskrybuje. No, uważam to za całkiem niezły wynik, natomiast wydaje mi się, że te osoby, one subskrybowały się chyba z 10 lat temu na mój kanał i wydaje mi się, że w tym momencie chyba rzadko mój kanał odwiedzają, jeżeli w ogóle, więc mam taką liczbę, jest taka liczba,
natomiast raczej to te osoby po prostu do mnie nie zaglądają, więc w tym momencie walczymy o większą ilość. Zaskoczcie mnie, może uda nam się dojść razem do 11 800 w najbliższych dniach. Myślę, że moglibyśmy zrobić wtedy jakieś świętowanie, może jakiegoś live'a. Dodatkowo właśnie tak sobie pomyślałem, czy są wśród Was jakieś osoby, które by chciały na live'ie porozmawiać. Wtedy może zaplanujemy razem takie spotkanie. Ciężko mi powiedzieć, jakby coś takiego miało wyglądać. Możemy wtedy porozmawiać na dowolne tematy, czy po polsku, czy po angielsku, moją łamaną angielszczyzną, bo wiem, że wiele z Was nie mówi po polsku. Mam nadzieję, że tłumaczenie YouTube'a daje Wam jakieś pojęcie o tym, co mówię. Przynajmniej mam taką nadzieję i wtedy do Was też trafi ten apel. Zatem to mamy z głowy. Cieszymy się tymi 11 000, że ich tyle jest, ale idziemy dalej. Dodatkowo ostatnimi czasy też nagrałem nowe filmiki, w sensie od wczoraj. Jest ten mój vlog, o którym mowa wcześniej. Chciałem się pochwalić, że ta miniaturka jest zrobiona przez AI. Cyknąłem sobie zdjęcie i kazałem mu tam coś wyrzeźbić. Powiedzcie, co uważacie o tej miniaturce, a na dzisiaj dla Was zaraz zrobię coś innego. Dodałem 2 filmiki, takie ala tutoriale z Open Transport Tycoona. Jest to jedna z moich ulubionych gier, szczególnie City Builder. Może są wśród Was jacyś entuzjaści właśnie Opena i moglibyśmy razem zagrać w City Buildera właśnie. Wrzucilibyśmy się tam na serwer, zgrupowali, może nawet by się utworzyły Team Tomek i Team Antytomek. Może dwie byśmy ze sobą rywalizowali, a na następny turniej byśmy zmienili strony. Co Wy na to? Pomyślcie. Chciałbym coś takiego przeprowadzić z moimi fanami, a potem może nawet regularne takie turnieje przeprowadzać. Poza tym, jak nie w tę grę, to w inną. Więc to by było na tyle. Fajnie, że ze mną wytrzymujecie tak długo na tych live'ach. Na vlogach. Zostawcie lajki pod tym filmikiem, oglądnijcie poprzednie, czekajcie na następne i cały czas czekam na Wasze komentarze. Chciałbym usłyszeć, co myślicie o moim kanale, co myślicie o moich staraniach, aby zwiększyć ilość oglądających. O, i Holender. Jestem malutki. Mogłem się pokazać Wam taki. Dobra, jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie. Nie zapomnijcie o lajkach i zapraszam do następnych filmików. No i tyle. Pa!